Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zestroić filtry kanałowe na wyjściu naszego tunera AS215. Jeden filtr i drugi filtr. Są różne sposoby strojenia tego filtru. Możemy podać sygnał na wyjście antenowe z stereokodera K936 przy załączonym pilocie i regulujemy wówczas na minimum wskazań woltomierza na wyjściu tunera. Możemy również ze zwykłego generatora FM podać sygnał o częstotliwości radiowej, do której będzie dostrojony tuner, zmodulować go częstotliwością 19 kHz i również stroić na minimum wskazań woltomierza. Możemy już sygnał czysty 19 kHz podać na wejście stereo dekodera i też stroić na minimum wskazań na wyjściu albo woltomierzem, albo oscyloskopem. A ja Wam pokażę, jak zrobić to za pomocą metody wobuloskopowej. Problem jedynie jest w tym, że oba filtry w swoim tunerze mam uszkodzone, czyli nie możemy nimi stroić, po prostu coś się tam urwało i kręcimy i się nic nie dzieje. Ale myślę, że sobie jakoś z tym poradzimy. Także zapraszam na krótki film. Cewkę filtru 19 kHz mamy wylutowaną. Oczywiście możemy sobie kręcić rdzeniem w jedną i w drugą stronę i nic to nam nie daje, więc spróbujemy to jakoś naprawić. Zobaczymy. Postaram się po prostu wypchnąć tą cewkę w tą stronę, czyli tutaj do góry. Może nam to wyjdzie w jakiś sposób. Bo wyciągnąć to nie wyciągnę. Mam taki śrubokręt dopasowany i spróbujemy to jakoś wybić. O. I zobaczcie. Akurat tutaj mamy taki przypadek, że poluzował się sam rdzeń na tym kołku. A to wszystko możemy wykręcać. Zobaczcie, i to pracuje nam elegancko. Gdyby było tu łamane, to byłoby gorzej. W takim razie ten filtr naprawimy bardzo prosto. Kropelka. Przykleimy i wstawimy z powrotem. Chwila, moment i już ten feryt mamy do tego trzpienia z gwintem przyklejony. Na wszelki wypadek oczywiście odkręciłem tą drugą część, żeby to się nam nie skleiło razem. Teraz jeszcze wypadałoby to w jakiś sposób przykleić tutaj, bo raczej pod wpływem samej siły wcisku to się nie będzie chciało nam trzymać. Słuchajcie, nawet nie trzeba tego kleić. Wcisnąłem to i się trzyma wystarczająco dobrze. Problem jest w tym, że tutaj ułamało nam się ten element, który służył do włożenia wkrętaka. Tak właściwie nie mamy jak pokręcać. Więc ja myślę, że spróbujemy tutaj wtopić
taki drucik. I zobaczymy, czy to się nam uda. Zobaczcie, drucik udało się wtopić, nie masakrując gwintu. I spróbujemy to teraz wkręcić. Nawet działa. Niestety w drugim filtrze ułamane było również przy samym gwincie, więc drucik wtopiłem po całości w ten feryt, no, a jeszcze zamiast gwintu wykorzystamy taką gumeczkę. Filtry mamy z powrotem wlutowane do tunera. Do strojenia wykorzystam metodę wobloskopową. Mamy w tej chwili generator ustawiony, częstotliwość środkowa przemiatanie na 19 kHz, spam 4 kHz i zobaczcie, jak to wygląda. Idealnie 19 kHz, a wcześniej mieliśmy zestrojenie na 18,4. A tak to wygląda przy 18,4. Oczywiście patrzymy na środek. To jest nasza częstotliwość środkowa. I wracamy do 19 kHz i mamy zestrojenie idealne. Tutaj poszło mi łatwiej w prawym kanale, ponieważ właśnie mogłem sobie ładnie kręcić po prostu rdzeniem. Niestety tutaj nie będę mógł kręcić, ponieważ mam coś takiego i nie wiem, może taką gumeczkę do środka włożę i będziemy po prostu tak starać się wsuwać, wysuwać. No zobaczymy. Przełączyłem się teraz na lewy kanał. Rdzenia jeszcze nie ma w środku, a bez rdzenia tak to wygląda. Teraz włożymy ten rdzeń i zobaczymy, jak się to będzie zmieniało. O, proszę bardzo. Tak, jest rdzeń maksymalnie wsunięty. No teraz tylko kwestia ustabilizowania tego wszystkiego. No ale coś zaraz wymyślimy. Włożyłem do środka taką delikatną gumeczkę, którą stosuję do stabilizowania rdzeni w filtrach P3. No i zobaczymy, włożymy ten rdzeń, zobaczymy, jak to się będzie stroiło. No ale niestety teraz zobaczcie, już tak jest, już jest całkiem blisko. O, jest nawet dobrze. Może zmniejszymy span na 2 kHz i jest całkiem dobrze. W takim razie możemy to ustabilizować, zalewając na przykład woskiem. A wcześniej troszeczkę skrócę ten pręcik, żeby przypadkiem go nie dotknąć przy jakichś czynnościach związanych z tunerem. Trochę wosku, lutownica transformatorowa.
Trochę nam się rozjechało, więc musimy poprawić. Mamy bardzo dobrze. Jeszcze trochę wosku dołożymy. No i pracę mamy zakończoną. Filtry pilota na 19 kHz mamy zestrojone. Oczywiście wszystko robiłem na zimno, czyli bez podłączenia tunera do sieci. Sygnał podawałem za rezystorami R41 oraz R56 bodajże, jak dobrze widzę. A zabierałem oczywiście na wyjściu, czyli na gnieździe DIN. Skoro układ pomiarowy do badania filtrów wyjściowych 19 kHz mam zestawiony, to postanowiłem, że przebadam jeszcze bliźniaczy tuner Bruns 2502. On jest bliźniaczy tylko z wyglądu zewnętrznego, ponieważ w środku to jest naprawdę zupełnie coś innego, ale mniejsza o to. O samym tym tunerze kiedyś będzie osobny odcinek, a teraz zobaczcie, jak to wygląda. Filtry oczywiście też mam uszkodzone, jeden i drugi. Kręcę i nic. A tak to wygląda. Span mamy ustawiony w tej chwili na 2 kHz, czyli dosyć spore rozstrojenie mamy. Przełączymy się teraz na drugi filtr. Teraz mamy kanał prawy i zobaczcie, w kanale prawym mamy jeszcze większe rozstrojenie. Także myślę, że ta metoda jest całkiem fajna. Jeżeli Wam również się podobało, poproszę oczywiście o łapki w górę i subskrypcję mojego kanału. Do widzenia.